Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Muzycznego Alfabetu. Dzisiaj kolejne włoskie określenie wykonawcze, określenie charakteru agitato. Pochodzące z języka włoskiego, oznaczające taki charakter wzburzony, pobudzony, wzburzony, prawda, ożywiony. Ale myślę, że to słowo wzburzony jest bardzo, bardzo trafne, taki niespokojny, pełen niepokoju, bo możemy, widząc agitato w nutach, pianista może wyobrazić sobie wzburzone morze, może jakąś burzę, jakąś ciemność, fale, które są bardzo duże i potężne i wręcz bym powiedział takie niebezpieczne, przerażające w jakiś sposób. I takie to agitato, gdy sobie wyobrazimy, przekładamy później na fragment, który został napisany przez kompozytora. Dzisiaj dla Państwa przygotowałem jako ilustrację takie dwa moje ulubione, można powiedzieć, agitata, choć oczywiście jest ich dużo więcej, ale filmy te mają być z zasady krótkie, więc skupimy się na tych dwóch. Obydwa będą pochodziły z twórczości, a jakże, Fryderyka Chopina i jego nokturnów. Chopin używał agitato dosyć często i robił to z rozmysłem. Pierwszy z nokturnów, w którym mamy agitato, to jest nokturn c-moll. Proszę się nie martwić, to nie tutaj. Tutaj oczywiście agitato nie ma. Ja tylko początek, żebyśmy wiedzieli, o jaki nokturn chodzi. Teraz, gdzie jest agitato w tym nokturnie? Otóż, gdy po całej części środkowej, takiej dramatycznej, z chorałem w środku, wraca ten temat, który Państwu właśnie zagrałem, wraca on w tempie 2 razy szybszym i właśnie wzburzonym, agitato. I tutaj, proszę Państwa, powinniśmy się trochę bać tego. Jak brzmi taki agitato właśnie w porównaniu z tym spokojnym tematem, który usłyszeliśmy? Proszę posłuchać. Agitato, prawda? Właściwie dotąd można powiedzieć, że to agitato jest. No i tak właśnie brzmi, porównując z początkiem. Prawda? Myślę, że tutaj więcej słów nie potrzeba, aby to wytłumaczyć. Kolejne agitato, które mamy również zupełnie się tego nie spodziewając, jest to nokturn E-dur, ostatni z wydanych nokturnów Chopina, op. 62, numer 2. Brzmi on tak, oczywiście wszyscy znamy. I co my tu mamy? Gdzie my tu mamy agitato? Otóż ta część środkowa, proszę Państwa.
się kończy burza. Czyli właśnie można to porównać do takiej burzy, prawda? I cóż, teraz właściwie powinienem zadać Państwu zadanie domowe i odszukać agitato w ulubionych Państwa utworach, ale oczywiście tego nie zrobię, ponieważ nigdzie nie znajdziecie Państwo, gdzie dokładnie agitato jest napisane. Jedynie w nutach. A więc dla melomana, dla człowieka, który nie zna nut, nie gra na instrumencie, nie ma nut tych utworów, tylko po prostu słucha z sercem, słucha pięknej muzyki, właściwie to określenie nie jest ważne, ale ważne już jest dla wykonawcy i ważne jest w odbiorze. Często, gdy słyszymy takie właśnie wzburzenie, możemy podejrzewać, że napisał to sam kompozytor, używając właśnie określenia agitato. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.